Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Czy twoja działka kryje wstrząsające niespodzianki? Ja jestem spokojny. Zdiagnozowałem działkę z ongeo.pl. Ty też zasługujesz, by wiedzieć wszystko o działce, którą posiadasz lub kupujesz. Zdiagnozuj działkę z ongeo.pl. Dziś została otwarta nowa zakopianka, czyli droga krajowa nr 47 pomiędzy wsią Rdzawka na południe od Rabki-Zdrój, a Nowym Targiem długości 16 km. Trasa została wybudowana w całkowicie nowym śladzie na zachód od obecnej drogi w przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu. Droga jest bezkolizyjna o bardzo dobrych parametrach. W ciągu tego odcinka powstały następujące węzły drogowe. Obidowa, gdzie jest możliwość zjazdu na starą DK47 oraz m.in. do wsi Rdzawka i Obidowa. Drugi węzeł to Klikuszowa. Tutaj również będzie możliwość zjazdu na starą Zakopiankę oraz m.in. do wsi Klikuszowa. Każdy, kto jeździł choć raz starą Zakopianką, zna tę nazwę na pamięć, ponieważ zawsze były tu korki. Kolejny węzeł to Nowy Targ Zachód na połączeniu DK47 oraz drogi wojewódzkiej 957, która prowadzi w stronę Nowego Targu oraz Czarnego Dunajca. Trasa kończy się na węźle Nowy Targ Południe, gdzie nowa Zakopianka wpina się w starą drogę. Na tym węźle na północ możemy pojechać do centrum Nowego Targu, a na południe w stronę Zakopanego. W ramach kontraktu zostały na tym węźle wybudowane dwie jezdnie w kierunku wschodnim, które na razie kończą się ślepo. W przyszłości planowana jest tutaj budowa południowej obwodnicy Nowego Targu, która zakończy się na rondzie z obecną drogą DK49 prowadzącą w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją. Od dziś dwa pasy są na DK7 wraz z S7 i DK47 na długości 82 km od węzła Kraków Południe na połączeniu z autostradą A4 przez Myślenicę i Rabkę-Zdrój do Nowego Targu. Natomiast sama DK47 rozpoczyna się na węźle Rabka-Zdrój, Zabornia, gdzie od głównej drogi, czyli właśnie Zakopianki, oddziela się DK7 w kierunku Chyżnego. Na węźle zostały już zawczasu przygotowane fragmenty łącznic przystosowanych pod nową dwujezdniową S7 w kierunku Słowacji. Jest to oczywiście bardzo dobra decyzja. Kilometr dalej dojeżdżamy do pierwszego węzła Chabówka. Jest to dość niebezpieczny węzeł, ponieważ nie ma tutaj w ogóle pasów włączania ani wyłączania, a widoczność jest mocno ograniczona. Z uwagi na bliskość estakady nie było możliwości wyznaczenia takich pasów o pełnoprawnej długości, jednak uważam, że tą niewielką ilość miejsca, które jest, należy wykorzystać na dobudowanie choćby bardzo krótkich pasów wyłączania i włączania, co już trochę poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu. Następnie wjeżdżamy na słynne patelnie, czyli serpentyny pozwalające nam pokonać niecałe 200 metrów przewyższenia po zboczach Piątkowej Góry. Ten fragment drogi nie jest bezkolizyjny, mamy tu 3 skrzyżowania jednopoziomowe. Problematycznym miejscem jest rejon zabytkowego kościoła, gdzie mamy skrzyżowanie i przejście dla pieszych. Generalna dyrekcja planuje przebudowę tego skrzyżowania i wyeliminowanie kolizyjnych potoków ruchu, ale przejście dla pieszych ma niestety pozostać jednopoziomowe, a planowane jest jedynie jego doświetlenie. Jest to jedyne przejście dla pieszych przez dwie jezdnie, które docelowo pozostanie w takiej formie na całej DK7 i DK47 od Krakowa do Nowego Targu. DK47 o przekroju dwóch pasów ruchu w każdą stronę kończy się natomiast kawałek za węzłem Nowy Targ Południe, a konkretnie w połowie odległości pomiędzy Nowym Rondem na południe od węzła, a już wybudowanym rondem turbinowym na granicy Nowego Targu i wsi Szaflary. Pomiędzy nimi brakuje poszerzenia drogi na długości jedynie 500 metrów. Mam nadzieję, że zostanie to w przyszłości wykonane, tak aby nie było takiej sytuacji, że przekrój jezdni na chwilę zwęża się do jednego pasa, by zaraz znów poszerzyć się do dwóch pasów i ponownie zwęzić. Po oddaniu dwujezdniowej trasy od strony Krakowa te dwa ronda będą bardzo kłopotliwe, ponieważ cały ruch będzie musiał przez nie przejechać. W mojej opinii będzie to taka trochę Klikuszowa bis. Ronda są bardzo dobrym rozwiązaniem, ale należy je projektować, gdy przewidywany jest nieduży ruch. Przy ogromnym ruchu, jaki tu panuje, oraz przy wielu relacjach skrętnych, ronda stają się całkowicie niewydolne
i działają jak dławik wstrzymujący ruch, który do tej pory szedł płynnie. Problem pogarsza to, że południowe rondo jest wyjątkowo ciasne, jego średnica to jedynie 40 metrów, podczas gdy dla rond turbinowych na drogach tej klasy z reguły przyjmuje się 60 metrów. W efekcie pojazdy ciężarowe często mają na tym rondzie problem ze zmieszczeniem się. Stąd do Zakopanego pozostanie nam 19 km drogi jednojezdniowej. Trasa w przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu nie jest planowana. Czy to dobra decyzja? Uważam, że tak. Ostatnie 19 km można i powinno się dojechać drogą jednojezdniową tak, żeby potok aut wjeżdżał po kolei do Zakopanego. Gdyby do samego Zakopanego prowadziły 2 pasy, to i tak w którymś miejscu 2 pasy musiałyby się skończyć i tam pojawiłby się zator, bo ulice miasta nie są w stanie przyjąć takiego ruchu. Dziennie do Zakopanego wjeżdża średnio 21 tysięcy pojazdów. Liczba aut wzrasta kilkukrotnie w sezonie turystycznym. Generalna dyrekcja ma natomiast w planach, by przebudować obecną trasę z Zakopanego do Nowego Targu w miejscach, gdzie jest to możliwe. Głównym założeniem jest to, żeby ruch został upłynniony oraz żeby znacznie poprawić bezpieczeństwo na trasie. Droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a pomiędzy nimi będzie zlokalizowany trzeci pas, który będzie służył do zjazdów do prywatnych posesji. Takie rozwiązanie już tutaj istnieje. Jest to most w Białym Dunajcu oraz odcinek Szaflar Dolnych do Szaflar długości 1,3 km. Podobne rozwiązanie jest zastosowane na wielu fragmentach drogi krajowej nr 94 pomiędzy Krakowem a Olkuszem. Wadą jest to, że na długich odcinkach drogi nie będzie legalnej możliwości wyprzedzania wolno poruszających się pojazdów, których tutaj jeździ sporo. Natomiast z racji, że droga przecina właściwie przez cały czas jakieś wsie, to dodatkowy pas w środku poprawi przepustowość. Obecnie na DK47 pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem istnieją aż 244 zjazdy do posesji. Kierowca, który będzie chciał skręcić w lewo, nie będzie tak jak teraz wstrzymywał całego ruchu, tylko na pasie środkowym będzie czekał na możliwość zjechania. Pierwszym bardzo kłopotliwym miejscem, patrząc od strony Nowego Targu, jest skrzyżowanie we wsi Szaflary obok stacji PKP Szaflary Centrum. Jest to mocno korkujące się niebezpieczne skrzyżowanie, bo znajduje się tutaj przejście dla pieszych, sygnalizacja świetna i przejazd kolejowy, a ruch w tym miejscu jest bardzo duży. Linia kolejowa do Zakopanego jest poprowadzona równolegle do DK47 tuż obok niej. Jeśli jedzie pociąg, to samochody muszą stać często po kilka minut, blokując przejazd przez skrzyżowanie we wszystkich kierunkach, ponieważ pas do skrętu w prawo, patrząc od północy, oraz pas do skrętu w lewo, patrząc od południa, są za krótkie. Świetnym rozwiązaniem byłby tutaj wiadukt albo tunel, jednak na to się nie zanosi. Od Szaflar obecnie możemy poruszać się z prędkością 90 km na godzinę aż do znaku miejscowości Biały Dunajec, gdzie jest 50 km na godzinę. Teren zabudowany ciągnie się do Poronina. Biały Dunajec to kłopotliwa miejscowość, bo obecnie można powiedzieć, że jest podzielona na pół przez DK47. Przybudowa może jeszcze bardziej tę sytuację pogłębić, usuwając liczne drogi boczne, co powoduje niezadowolenie władz i mieszkańców. W północnej części miejscowości możliwym rozwiązaniem wydaje się przesunięcie drogi maksymalnie w stronę torów kolejowych, co zostało zaproponowane na spotkaniach konsultacyjnych. Natomiast w południowej części obecna droga idzie wśród bardzo gęstej zabudowy po obu stronach. Tu zgłaszane przez mieszkańców problemy można jednak postarać się rozwiązać poprzez wybudowanie nowego przebiegu drogi wzdłuż torów kolejowych, który byłby trochę bardziej oddalony od zabudowań. Teren na tym odcinku jest płaski, więc można by zrobić to stosunkowo niskim kosztem, a droga szłaby dzięki temu przez teren mniej zabudowany. Po konsultacjach społecznych wójt Białego Dunajca wniósł do Generalnej Dyrekcji propozycję obniżenia klasy projektowanej drogi do klasy G, jednak dopóki jest to droga krajowa przenosząca tak wysokie natężenie ruchu jak teraz, to moim zdaniem jest to całkowicie nierealne. Natomiast gdyby powstała nowa droga klasy GP, na przykład w tym przebiegu, to klasę starej drogi jak najbardziej można i należałoby obniżyć, co pozwoliłoby zgodnie z propozycją wójta zachować wszystkie zjazdy bez ingerencji w istniejące posesje. Więc jeżeli rozbudowa obecnej drogi budzi sprzeciw lokalnej społeczności, to zachęcam do zabiegania o rozszerzenie analiz również o możliwość budowy krótkich fragmentów nowego śladu w tych miejscach, gdzie ukształtowanie terenu i zabudowa na to pozwalają. Zamiast na siłę trzymać się założenia, że drogę trzeba przebudować w 100% w obecnym przebiegu, nawet tam, gdzie prowadzi ona bardzo blisko domów, a zaproponowane rozwiązania jej poszerzenia budzą sprzeciw mieszkańców.
We wsi Poronin znajduje się nowe rondo, które Generalna Dyrekcja chce ponownie przebudować. W planach jest usunięcie istniejącego bezpośredniego pasa od strony Zakopanego do Nowego Targu. Obecnie dzięki temu pasowi nie ma konieczności niepotrzebnego wjeżdżania na rondo. Generalna Dyrekcja planuje usunięcie tej jezdni, ponieważ w planach jest wybudowanie ronda z 2 pasami ruchu, obecnie jest 1 pas. Mieszkańcy nie zgadzają się na taki wariant, bo cały ruch ponownie skupiony by został na tym rondzie i obawiają się dużych korków. W pełni zgadzam się tu z mieszkańcami, że propozycja likwidacji tego bezpośredniego pasa jest zupełnie nielogiczna. 1 bezpośredni pas w głównej relacji oraz 1 pas do wjazdu na rondo zapewniają znacznie lepsze rozkładanie się ruchu niż wrzucanie wszystkich potoków na tarczę ronda, nawet jeśli są na niej 2 pasy. Nie ma więc żadnego powodu, aby wprowadzać zmiany na wschodniej części ronda i likwidować pas dla relacji Zakopane-Kraków. W Zakopanem wybudowano ostatnio nowe rondo Zakopane-Spyrkówka. Jest to jedna z lokalizacji, gdzie potencjalnie mogłaby się rozpoczynać planowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich obwodnica centrum Zakopanego. Jednak na ostateczne decyzje wciąż czekamy. Czy kiedykolwiek powstanie taka trasa? Tego nie wie nikt. Są plany wybudowania nowej drogi po stronie stoku Gubałówki. Jednak taka budowa wiązałaby się z koniecznością wyburzenia wielu budynków, a górale raczej prędko się z tym nie zgodzą. W mieście planowana jest modernizacja wielu dróg, jednak one w żaden sposób nie wpłyną na likwidację ogromnych korków w mieście. Przykładowo w czasie ferii do Zakopanego zjeżdża prawie 250 000 ludzi, gdzie normalnie mieszka tu około 25 000 osób. Czy miasto potrzebuje alternatyw, m.in. w postaci obwodnicy? Zapraszam do dyskusji. Dziękuję za uwagę. Film pomogli mi zrobić Krzysztof Kleiner oraz Mateusz Łacek, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.